Mariusz Błażejewski, witam Państwa w Hubertawkowych Milionerach. W dzisiejszym odcinku grę kontynuuje Danuta Czubińska, która ostatnim razem zatrzymała się na kwocie 75 000 złotych. Powitajmy ją brawami! Cześć, zapraszam. Danuto, witam Cię ponownie w naszym studiu. Witam również. Jak nastroje po ostatnim odcinku i jak odczucia dzisiaj? Całkiem przyjemnie się czuję z tą kwotą 75 000. To już jest dobrze. Powiedziałaś całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie. Dlatego, że są jeszcze 4 pytania do miliona, to dlatego? No i tak, i jeszcze 2 koła ratunkowe. Tak, bo zostało Ci jeszcze telefon do Twojej przyjaciółki, czyli Ani, która czeka pod telefonem na ewentualną pomoc, i zamiana pytania z Twojej najmocniejszej kategorii, czyli? Muzyka rozrywkowa lat 60. wykonawcy polscy. Jeżeli zdecydujesz się, to z takiej kategorii otrzymasz zamienione pytanie. Powiedz, czy jesteś gotowa do dalszej gry? Nieustająco. Nieustająco, bardzo się cieszę. Ja też, zatem kontynuujemy grę. Bądźcie Państwo z nami. To pierwsze dzisiaj wieczorem pytanie za 125 000 złotych. Posłuchaj proszę. Dzieło upamiętniające zwycięzcę bitwy pod Kustozą to Marsz Radeckiego, pomnik Garibaldiego, kolumna Nelsona, pomnik Gatta Melaty. Ania nie będzie też pewnie tego znała. Mniej więcej mamy porównywalną wiedzę. Wymienimy to pytanie ostatecznie. A zatem trzecie koło ratunkowe w ruch, zamiana pytania. Zamieniamy pytanie ponownie za 125 000, tym razem z Twojej kategorii. Jak nazywał się big beatowy zespół muzyczny, do którego Anna Jantar została zaproszona w wieku 14 lat przez Piotra Kuźniaka? Rubiny, szmaragdy, diamenty, szafiry. No i zamienił stryjek siekierkę na kijek. To niedobrze, ale może jednak coś przyjdzie Ci do głowy w międzyczasie. Coś mi te szafiry tutaj gdzieś się kołaczą i zaznaczymy definitywnie. Wow, w porządku. Ostatecznie, definitywnie powiedziałaś magiczne słowo. Zaznaczam D. A to jakieś przeczucie, myśl, intuicja? Sama nie wiem. Sama nie wiesz? Sama nie wiem. Ja sam nie wiem, jak Ty to zrobiłaś, ale to jest poprawna odpowiedź. Brawo! Dzięki. Świetnie, masz 125 000 złotych na koncie i to są ostatnie 3 pytania do miliona. Niesamowite, prawda? I jeszcze mam przyjaciółkę. I jeszcze masz przyjaciółkę pod telefonem. To dodatkowy atut, który mam nadzieję pomoże Ci wygrać, o właśnie, 1 000 000 złotych. 25 lat milionerów, no to z takiej okazji fajnie byłoby wygrać. Bardzo fajnie. Jeżeli powiesz, że jesteś gotowa, to przejdziemy do kolejnego pytania. Gotowa jestem. Usiądźcie Państwo wygodnie przed kanapami, bo czytam teraz pytanie za 250 000 złotych. Gramy. Stolicą Naddniestrza jest miasto oficjalnie położone w Rosji, czy może na Ukrainie, czy może w Mołdawii, czy w Rumunii.
Naddniestrze to jest ten teren na południe Ukrainy, przy Mołdawii. Tam jest ta grupa Rosjan, która sobie uzurpuje ten teren. I dlatego zaznaczymy, możliwe, że jestem w błędzie, ale tak widzę to tak na mapie, że to będzie Mołdawia, odpowiedź C. Nic innego nie wymyślę, zaznaczaj zdecydowanie. I ostatecznie. I ostatecznie. Już to zobaczymy, robię. co z Proszę tego bardzo. wyjdzie. Tak jest, zobaczymy. Mołdawia. Przychodzi ci może na myśl, co to jest za miasto, czy sam teren po prostu? Sam teren, miasto mi nie przychodzi teraz na myśl, ale teren mi przychodzi tam. Zasiedlili się Rosjanie po prostu, rosyjskie wojska i nie chcą sobie pójść. To był twój jedyny typ. Jedyny. A jakbyś musiała na coś postawić, to co by to było innego, powiedzmy? Mołdawia graniczy z Rumunią. Okej, czyli tylko Mołdawia w tym przypadku. Tak. I tylko Mołdawia ewentualnie mogło gdzieś by to zahaczać, bo to nie chodzi o państwa, nic, tylko to jest, tak jak się domyślam, kraina geograficzna, Naddniestrze. To może być równie dobrze Rumunia. To powiem ci tak, Rumunia nie. A Mołdawia? A Mołdawia... No, Tak! no widzisz, mówiłem, powinien na zawał ześlesz tutaj. 250 000 złotych! Brawo! Proszę Państwa, 250 000 złotych w hubertawkowych milionerach. Tak się dzieje historia, właśnie. 250 000 złotych na Twoim koncie. No to... Jakbyś był bliżej, to bym ci kazała uszczepnąć. No niestety nie sięgnę, bo trochę daleko, ale mogę powiedzieć, że tak, to naprawdę się dzieje, naprawdę masz 250 000 złotych, ostatnie 2 pytania do miliona. Niesamowite, prawda? Chodzi, słuchaj, o miasto Tyraspol. Na pewno o takim mieście słyszałaś. Gdzieś słyszałam, ale nazwa trudna do zapamiętania tak w potocznym Jest to obiegu. drugie co do wielkości miasto Mołdawii po stolicy, czyli Kiszyniowie. W Kiszyniowie była. O, to jest dobra ciekawostka, ale daje ci ona 250 000 złotych, ta poprawna odpowiedź. Ostatnie 2 pytania. Gramy dalej? Przedostatnie pytanie w twojej grze. 500 000 do wygrania. Dzisiaj wieczorem pytanie za 500 000 złotych dla ciebie brzmi tak. Ferdynand Foch był dowódcą związków taktycznych armii niemieckiej, austro-węgierskiej, czechosłowackiej, francuskiej. I to jest pytanie za 500 000 złotych. Na pewno nie czechosłowackiej, na pewno nie niemieckiej. A i C odrzucasz. Zadzwonimy do Ani. Okej, ale zanim zadzwonimy, powiedz, czy masz odpowiedź, ku której Skłaniam się francuskiej. francuskiej, ale w razie czego zadzwonimy. Tak, ale zobaczymy, co powie Ania. Czy ostatecznie? Ostatecznie. A zatem ostatnie koło ratunkowe, czyli telefon do przyjaciela, dzwonimy do Ani. Dobry wieczór, Pani Aniu. Czy się słyszymy? Dobry wieczór. Dariusz Błażejewski z programu Hubertawkowi Milionerzy. Naprzeciwko mnie siedzi Danuta, która gra w tej chwili... Bardzo się cieszę. Która gra w tej chwili, proszę strzelić, o jaką sumę?
O, jak znam Danusię, to wysoko. Przynajmniej ćwierć. No, przynajmniej ćwierć, a dokładniej o pół miliona złotych. Jesteśmy na przedostatnim pytaniu. Winszuję. I teraz odbędzie się to tak, że Danuta przeczyta pytanie i 4 warianty odpowiedzi i na rozmowę macie 45 sekund. Czy pani Aniu, czy pani jest gotowa? Jestem gotowa. Danuta Żebym gotowa? tylko miała podpowiedzieć. W takim razie, uwaga, czas start. Aniu, pytanie o Ferdynanda Fosza. Był dowódcą związków taktycznych której armii? Niemieckiej, czechosłowackiej to na pewno nie, austro-węgierskiej czy francuskiej? Co ci przychodzi do głowy? Danusia, spokojnie, ja to wiem. No to mów. Ferdynand Foch był między innymi marszałkiem Francji. No właśnie, Był też tak bohaterem myślałam. Armii Polskiej, więc To na jest też- pewno Ferdynand Foch. Czyli francuskiej, tak myślałam Francuski, wcześniej. tak. Dzięki, Aniulka. Proszę uprzejmie. No. Potwierdziła się moja wersja, że to będzie armia francuska. Proszę zaznaczyć. Ostatecznie. Robię to. Zaznaczam D francuskiej. Taką przyjaciółkę mieć to wielki skarb. Wygrałaś 500 000 złotych. Dzięki. Brawo! Ależ brawa, zasłużone 500 000 złotych na twoim koncie, Danu, to niesamowite. No niesamowite. Jak odczucia w takim momencie? Ulga, spokój. No i nie mogę się doczekać tego ostatniego pytania. Nie zwlekajmy. Nie zwlekajmy, mówisz. To tylko przypomnę, że nie masz kół ratunkowych, musisz dać się wyłącznie na swoją wiedzę. Ja bardzo mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że będziesz milionerką w naszym programie. Będziesz milionerką i studio zapłonie na kolor złoto-biały. Będziemy to naprawdę mocno celebrować, świętować. Gotowa? Gotowa. Mam nadzieję, że Państwo też. Rzadko zdarza się taka sytuacja, żeby mógł przeczytać ostatnie pytanie. No to, pytanie za 1 000 000 złotych. Dzisiaj wieczorem w programie Hubertawkowi Milionerzy. Posłuchaj proszę. Balios i Xantos z mitologii greckiej to Centaury, Cyklopi, konie, giganci. Albo centaury, albo konie. Czyli już 2 odpowiedzi możesz odrzucić na samym początku. To dobra wiadomość akurat. Konie. A niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze skolić trzeba, powiedział ktoś mądrzejszy ode mnie, bo ja jestem głupia w tym momencie, ale strzelę sobie. Zaznacz ostatecznie A. Centaury. Za 1 000 000 złotych. Zaznaczam, proszę. Zaryzykowałaś, no dużo, 425 000 złotych. Kto nie ryzykuje, ten w kozie siedzi. Jeżeli to jest poprawna odpowiedź, masz 1 000 000 złotych, jeżeli błędna 75 000 złotych. Tak więc na pewno z dużą sumą pieniędzy już ze studia wyjdziesz. Balios i Xantos to śmiertelne konie Achillesa. Ale dobrze, myślałam. Wiedziałam, że coś z kopytami. Centaury też mają kopyta. Nie będzie konfetti.
Nie będzie konfetti, niestety, bardzo żałuję, ale twoja gra była fantastyczna. To była ogromna przyjemność i jestem wdzięczny, że mogłem poprowadzić tak wspaniałą grę, bo wykazałaś się ogromną wiedzą, pokonałaś wszystkie pytania, ostatnie oczywiście niestety błędnie, ale wygrywasz 75 000 złotych. Piękna wygrana. Jeszcze raz serdecznie ci gratuluję. Proszę o wielkie, wielkie brawa dla Danuty. 75 000 to twoja wygrana. Jeszcze raz dziękuję za grę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. To była oszałamiająca gra, choć niestety pozostaje niesmak. My tymczasem powitajmy nowego zawodnika. Czas na Roberta Barańskiego. Uczestnikiem, który teraz stanie w szranki w grze o 1 000 000 złotych, jest Robert Barański. Człowiek o wielu twarzach. Z jednej strony lektor i tłumacz języka angielskiego oraz absolwent szkoły wokalnej w Krośnie, z drugiej zaś strony stały bywalec Horror House oraz fascynat kryminologii i kryminalistyki. Muszę przyznać, że to dosyć nietypowe połączenie. Skąd takie zainteresowania? No jeśli chodzi o języki obce, od zawsze, zwłaszcza język angielski, potem język niemiecki, aktualnie od 2 lat również język hiszpański, klasa językowa. No a jeśli chodzi o thriller i horror, to również od bardzo, bardzo młodych lat. No a śpiew po prostu trafiłem. Wiosną 2010 roku trafiłem przypadkowo zupełnie na imprezę karaoke. No i po prostu tak mi się to się spodobało. jakoś Mi się potoczyło. okazało się, że są możliwości. Postanowiłem je rozwijać. Teraz już nie uczę się, natomiast ale dzięki temu mam czas na Horror House. W porządku, zatem mam nadzieję, że ta gra nie będzie horrorem, a czystą przyjemnością w 100%. No ale żeby to zrobić, to musisz pokonać 12 pytań. Bać się nie będę. To na pewno. Mam nadzieję. Jest 12 pytań, tak jak powiedziałem, 2 progi gwarantowane. Pierwszy 1000 zł, drugi jest ruchomy i do tego masz 3 koła ratunkowe, to pół na pół, telefon do przyjaciela oraz pytanie do prowadzącego. Po ruchomym progu, czyli po drugim progu, otrzymasz 4 koło, zamiana pytania na twoją kategorię. Gotowy? Gotowy. Możemy zaczynać. W takim razie gramy o 1 000 000 złotych. Robercie, pierwsze pytanie. Wykrzyknienie na kłopotliwą sytuację to masz, babo... Wiesz? Placek. Zobaczmy. Ciabatę, gulasz, rosół, placek. Jest. Ostatecznie. D ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam. Tak jest, poprawna odpowiedź. Pytanie za 1000. To pierwsza suma gwarantowana. Od ilu boleści jest coś lub ktoś do niczego? 4, 7, 10, 13. Odpowiedź B7. Definitywnie? Definitywnie. Proszę bardzo. B7. Tak jest, masz 1000. Świetnie, Robercie, masz gwarantowany 1000 złotych. Widzę lekki niepokój na twojej twarzy, nie? Błędne wrażenie? Błędne. Czyli jest wszystko w porządku. Motywacja. Motywacja, okej, to w takim razie trzymam za siebie mocno kciuki. Masz 1000 czy 2000 to ma być próg gwarantowany. Nie. Zdecydowanie nie. Gramy dalej zatem o to pytanie. Hipotetyczna maszyna idealna to papa mobile, verbum nobile, new mobile, perpetuum mobile. Odpowiedź de perpetuum mobile ostatecznie. Nic nie dodam, a zaznaczam. I tu również nic nie dodam i powiem, że masz 2000.
Czyli jest to nieistniejąca maszyna, która umożliwiłaby pracę w nieskończoność wbrew zasadom fizyki. Świetnie, masz 2000. Czy możemy przejść do kolejnego pytania? Tak. Bez progu. Bez progu, jeszcze raz. Pytanie za 5000. Afrykański bęben szczelinowy to wigwam, czy może TikTok, czy może Dum Dum, czy Tam Tam? Odpowiedź D, tam, ostatecznie. Proszę bardzo. Szybkie tempo i oby tak dalej. Masz 5000. Jedna trzecia gry za tobą, 4 pytania, komplet kół masz, czy 10 tysięcy To jest ten złotych? moment. Wow, naprawdę? Tak, chcę jak najszybciej odblokować bardzo cenne koło zamiana pytania. A 5-cyfrowa kwota na czeku już jest spoko. Rozumiem taką decyzję, czy ostatecznie? Ostatecznie. A zatem drugi próg gwarantowany to 10 tysięcy złotych. To jest twój drugi próg, a pytanie brzmi: ile sezonów serialu Stranger Things zostało wyemitowanych do tej pory? Kiwasz głową, bo... Nie mam pojęcia. Okej, zobaczmy odpowiedzi. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Pół na pół nie wezmę, bo to i tak byłoby strzelanie. Zapytam najpierw ciebie, bo nie chcę, żebyś sugerował się ewentualną podpowiedzią mojego przyjaciela, który zostanie użyty w drugiej kolejności. Użyty, tak powiem, jeśli ty nie będziesz znał odpowiedzi na to pytanie. Także pytanie do prowadzącego. The floor is yours. Okej. W takim razie pierwsze koło ratunkowe, pytanie do mnie, co ja na ten temat myślę. Wiesz? Pierwsze pytanie w ogóle. Nie wiem, co to się dzieje. Dostaję pytania A no, o seriale, których ja nie oglądam. Ale pomyślmy, niedawno było wiele reklam tego serialu. Oczywiście serial kojarzę. Nie, znaczy tytuł też to kojarzę, ale Tak. nie mam zielonego pojęcia, o czym jest. Pewnie, być może właśnie coś z gatunku horror, thriller. Nie zdziwiłoby mnie to, chichot losu. Ale nie wiem. Wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, że gdzieś mi umknęła informacja, że będzie nagrywany, to jest właśnie 5. sezon i on ma domykać to, ale kojarzę taką reklamę dla Ale to właśnie... jest reklama sprzed niedawna? Tak. Wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich tygodni gdzieś natrafiłem na informację właśnie, że ma być kontynuacja dla fanów na jakimś tam forum, na grupie. Więc to by wskazywało, że były 4, ale... Czyli zostało do tej pory wyemitowane były 4, tak, a 5 dopiero będzie Tak wyemitowana. mi się wydaje, że gdzieś mi właśnie mignęła taka informacja, że 5. sezon będzie zakończeniem właśnie i tam było A wiele tego różnych kończącego reakcji. sezonu jeszcze nie było. Nie, 5. nie. I to jest moja ostateczna rozumiem. decyzja. No więc B. Pół na pół mogłoby pomóc, ale pytanie jest właśnie, czy je brać raz. Myślę, że nie, no to jest bardzo takie koło cenne. Myślę, że Remek więcej nie wymyśli niż ty, więc mówiłeś o 4. Zaufam ci. Odpowiedź B 4. Ostatecznie. Zobaczmy i zaznaczmy. Ale najpierw zaznaczamy, już jest, a teraz sprawdźmy, czy miałem rację. Boję się bardzo. 4? Czy nie? Może jednak 5? No nie wiem. Tak! Jest! I drugi próg gwarantowany osiągnąłeś Miałem właśnie nosa. teraz. Proszę? Miałem nosa. Miałeś nosa, tak jest. To pytanie sprawiło ci lekki problem, na szczęście. Maksymalnie możliwy problem. Mogłem ci Tężny, pomóc. przepotężny.
czego bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękuję. Bo Nie ma za co. nie oglądam takich seriali. Taka moja rola, takie koło ratunkowe jest w tej edycji, w związku z tym ja się cieszę, jeżeli komuś mogę pomóc. No i teraz tak, masz 10 000 złotych. To oznacza, że ponownie masz 3 koła ratunkowe, ponieważ przychodzi do ciebie zamiana pytania. Super. Gotowy? Gotowy. Pytanie za 20 000 złotych. Zakwaszona zupa mączna jest bardziej znana jako botwinka, krupnik, żurek, kapuśniak. Wydaje mi się, że wiem. Ale się boję. To mogę ci powiedzieć tak. Nic nie tracisz przy tym pytaniu, oprócz możliwości dalszej gry. I kołu. No, koła ratunkowe są i to w liczbie aż 3. Remek może znać odpowiedź na to pytanie. Spróbujemy telefon do Remka. Ostatecznie. W takim razie ostatecznie dzwonimy do Remka. Dobry wieczór, Remku. Dariusz Błażejewski z programu Hubert Awko i Milionerzy. Witam serdecznie, cześć. Jak się masz? Dziękuję, w porządku. Słuchaj, taka sytuacja. Robert gra w tej chwili o 20 000 złotych i wykorzystuje swoje pierwsze koło ratunkowe w tym pytaniu, ale drugie w całej grze. No i teraz chwilę sobie porozmawiacie, konkretniej przez 45 sekund, bo tyle wynosi czas telefonu do przyjaciela. Jesteś gotowy, Remigiuszu? Tak, dokładnie, Robercie, czekam. gotowy? Tak. Uwaga, czas, start. Zakwaszona zupa mączna jest bardziej znana jako botwinka, krupnik, żurek, kapuśniak. Tutaj jestem pewien, że żurek. Stawiałem na to, Tak, aczkolwiek... to jestem nie pewien na później. 100%. Mączna, zakwaszana zupa to na pewno żur, także. Trzeba było zaufać swojej intuicji, ale miałem pewne wahania. Dzięki wielkie w takim razie, Nie ma miłego za co. dnia. Trzymam kciuki, no, Cześć. jesteśmy w kontakcie, cześć. Cześć. Szkoda, żurek, ale też nie byłem pewien tej mąki, czy nie jest przypadkiem. Wiedziałem, że nie botwinka, bo to jest barszcz w zasadzie, więc tutaj wiedziałem, no krupnik jest alkoholem, ale jest też zupą, no, ale nie wiedziałem dokładnie, jaki jest skład tej zupy. Kapuśniak, no kwaśny, mąki raczej tam nie znajduję, przynajmniej w smaku. Nie wiem, nigdy nie gotowałem żadnej z tych zup. No i ten krupnik był taką niewiadomą, pół na pół szkoda mi było brać. Wiedziałem, że Remek będzie wiedział. A tak z ciekawości, wiedziałeś? Ja dopiero powiem, jak zaznaczysz. Ale wiesz, że już wiesz? W sensie, znasz odpowiedź na to pytanie? Tak. No, czyli... dobrze, tak więc odpowiedź C, żurek, ostatecznie. Proszę, zaznaczam. Remek nie miał wątpliwości. Ty miałeś, choć też byś Pół na stawiał pół. na żurek. Ze wskazaniem na żurek. I bardzo dobrze, że tak zrobiłeś. Masz 20 000. Można było może zaoszczędzić to koło, ale nie, no dobra. Jest jak jest. Masz 20 000 złotych. Kolejna dobra informacja. To zupa przyrządzana na bazie zakwasu z mąki żytniej o kwaśnym smaku. Specjalność kuchni polskiej, ale także kuchni innych narodów słowiańskich, a nazwa pochodzi od staroniemieckiego słowa sauer, czyli kwaśny. O, Ta mąka, bo językowo. wiedziałem, że kwaśny, to od razu z niemieckim było skojarzenie, ale nie wiedziałem z tą mąką. Nie wiedziałem z tą mąką. Czy jest w żurku jest mąka? Ale okej, to pytanie jest już za tobą. Proponuję przejść do kolejnego. Tak. Gotowy? Tak. Gramy o 40 000 złotych. Właściwie ty grasz, Robercie. Oto pytanie. Gilgamesz to na wpół legendarna postać związana ze starożytnym Rzymem, z Mezopotamią, ze starożytną Grecją, ze starożytnymi Chinami. Odpowiedź B z Mezopotamią. Epos o Gilgameszu. Nie mam wątpliwości. Odpowiedź B ostatecznie. Proszę. Szybka decyzja, bardzo dobra decyzja. Masz 40 000.
Widzisz jak burza. Co prawda No nie do końca. połowy kół nie ma, ale to jest bardzo dobre tempo nadal. Jak tam? Dobrze. Słuchaj, proponuję przejść dalej. Skoro jest takie dobre tempo i widać motywację na twojej twarzy, to myślę, jest. że warto przejść dalej. So far, so good, jak to mawiają Anglicy. Przejdźmy dalej. Okej, so let's go. Pytanie za 75 tysięcy. Let's do it. Posłuchaj. No nie posłuchasz pytania, przynajmniej dzisiaj, ale na pewno w kolejnym odcinku Hubertawkowych Milionerów. Robercie, masz 40 tysięcy. Próg gwarantowany wyznaczony na 10 tysiącach. Trudno. Tak, ale nadal 2 koła ratunkowe są, 5 pytań do miliona. jakie? Myślę, że to jest dobra sytuacja. Niezła. Niezła. To w tych dobrych nastrojach bądźmy wspólnie razem do kolejnego odcinka Hubertawkowych Milionerów. Oj, szykują się emocje. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. Dobranoc.